i w sumie, kochani, co? Sezon się kończy, prawda? Ale gdzie tam? Nie w moim tunelu. Zapraszam, zobaczcie, jak się mają jeszcze moje pomidory końcem września. Ciągle jeszcze bardzo dużo zielonych, delikatnie rumieniących się. Część już została zaatakowana przez jakieś choróbsko. Część zaczęła pleśnieć na drzewku, a część zostaje jedzona przez ślimaki. Ale aż zadziwiający jest fakt, ile jeszcze jest tych zielonych. Drzewka nie są w najgorszej kondycji. Zobaczcie. Część ma normalne liście, ale część już umiera śmiercią naturalną. Szczerze to myślę, że ich koniec jest bliski i nie wydaje mi się, aby wszystkie zdążyły w tej pogodzie dojrzeć pięknie. Chociaż mega się starają, to ciągle jeszcze dużo zielonych. Co tydzień wynosimy pełen kosz i przerabiamy na pasaty pełen kosz czerwonych, dojrzałych pomidorków. Ale wiecie, ta pogoda nie sprzyja im. Duża wilgotność, silne wiatry. Zimno, niestety już zimno, zwłaszcza wieczorami, w nocy. I już widać, że one mają się ku końcowi, aczkolwiek jeszcze zbyt wcześnie, żeby je likwidować, więc jeszcze takie niedobitki są u mnie w tunelu. Powiem Wam, jestem pozytywnie zaskoczona, że nie zostały zaatakowane. Już miesiąc temu zaczęło mi się coś pojawiać na liściach. Nic z tym nie robiłam poza oberwaniem tych liści, które wydawały mi się chore. I słuchajcie, drzewka nie zostały zjedzone. Normalnie rodziły, normalnie dojrzewały mi te pomidorki, więc nie było to nic takiego, co by im mogło zagrozić. Zobaczcie, jeszcze pięknie wiszą. Nie wiem, ale chyba jesteście zaskoczeni tym odsetkiem zielonych, prawda? Dużo ludzi już pomidory zlikwidowało, bo oczywiście to tak końcem września, no to już tak by wypadało. A moje jeszcze przez temperaturę i przez warunki jeszcze śmigają i udają, że nic ich nie obchodzi. Sporo. Biorąc pod uwagę, że już sporo zebraliśmy i powiem Wam szczerze, bardzo dużo przerobiliśmy. Będę z Wami szczera, ja już nie mogę patrzeć na przerabianie, gotowanie tej pasaty i zamykanie jej w słoikach. Po prostu jak już widzę, że jest kolejny kosz zebranych czerwonych, dojrzałych pomidorów do przerobienia, to aż mi się robi słabo. Już najchętniej to bym je zlikwidowała, bo co tydzień przychodzi nowa dostawa i nie może tak siedzieć, muszę ją przerobić. I tylko praca cały czas przy tych pomidorach jest, mimo że jest już koniec września. Ale wiecie, od przybytku głowa nie boli, więc ja narzekać nie mogę, tym bardziej, że wiecie, ma się to wszystko ku końcowi i im więcej wyciągniemy tych dojrzałych owoców, im bardziej będziemy pilnować, żeby dojrzewały i zbierać je, tym więcej zamkniemy w słoiki i lepiej dla nas zdrowego jedzenia na cały sezon zimowy. Tutaj moja jedyna papryczka w całym tunelu. Jest to papryczka chili. Mimo że tutaj zaczęła się tak przebarwiać i miałam obawy co do jakości tego, że może źle to prowadzę, to okazało się, że niekoniecznie, że taki ma proces i docelowo wychodzą bardzo pikantne, czerwone, piękne papryczki chili. Tutaj ogórki już wyszły i w tym momencie będziemy sobie tutaj coś siać. Wszystko już jest przygotowane, ale myślę, że to zobaczycie w kolejnym odcinku, co wybrałam do siewu po ogórkach i co planuję tutaj w tej grządeczce zacząć siać w tunelu. Także widzicie, sezon teoretycznie się skończył albo się kończy,
A ja ciągle w pomidorach. I ciągle pełen tunel. Nie mogę się już na tym etapie doczekać, kiedy w ogóle wysprzątam to, usunę pomidory i może ruszę z czymś innym. Głowię się w tym momencie, myślę i planuję, co tutaj zostawić w tym tunelu, ale wszelkimi pomysłami, myślę, podzielę się w kolejnych odcinkach. Nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo cieszą mnie Wasze komentarze i Wasz wkład do moich filmów. Wszystkie czytam, cieszą mnie bardzo i na wszystkie staram się odpowiadać. Serdecznie Wam dziękuję, życzę wspaniałego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się, cześć!